Dzisiaj pokażę Wam, jak uszyć koszulę stylizowaną na modę XVI wieku. W tym poradniku będę częściowo korzystał z technik, jakie pokazałem Wam w moim poprzednim filmie o szyciu prostej koszuli z prześcieradła. Więc polecam zacząć od tego filmu, ponieważ tutaj nie będę już tak dokładnie opisywał tego, co się powtarza. Ten projekt jest trochę bardziej wymagający i potrzeba więcej doświadczenia w szyciu. Do uszycia tej koszuli użyję płótna lnianego o gramaturze około 180 gramów na metr kwadratowy. Ale tak jak w poprzednim poradniku, tę koszulę można uszyć również z bawełnianego prześcieradła, co zresztą też na próbę zrobiłem. Osobiście wolę na tego typu koszulę len, ale wybór należy do Was. Po dekatyzacji i wysuszeniu tkaniny przystępuję do wycinania zgodnie z wykrojem. Link do niego znajdziecie w opisie. Wszystkie krawędzie, które nie będą zabezpieczone w inny sposób, zawijam 2 razy i zaprasowuję. Następnie każdy taki brzeg zaszyję na maszynie. Na filmie zaznaczyłem na zielono krawędzie, które zawijam 2 razy. Na pomarańczowo są brzegi zawinięte tylko raz. Krawędzie nieoznaczone grubą linią nie są zawijane. Brzegi mankietów i kołnierza zawijam tylko raz. Mankiety składam na pół i ich boki zszywam. Na środku dużego prostokąta wycinam otwór na głowę. Ponieważ materiał będzie marszczony, to ten otwór musi być początkowo większy niż trzeba do zmieszczenia w nim głowy. Rozcięcie z przodu ułatwi zakładanie koszuli, gdy już otwór zostanie zwężony w wyniku marszczenia. Krawędzie tego rozcięcia zawijam podwójnie i zszywam. Następnie obszywam na maszynie cały obwód otworu, przed tym ustawiając na maszynie jak największą odległość szwów. Ciągnąc za końcówkę jednej z nici, marszczę materiał. Wokół krawędzi otworu po lewej, czyli wewnętrznej stronie ubioru, umieszczam z pomocą szpilek kołnierzyk, który potem przyszywam. Kołnierzyk wywijam na prawą stronę tak, by zakryć niezabezpieczoną krawędź materiału. Zabezpieczam go szpilkami i obszywam całą dolną krawędź, jak najbliżej brzegu kołnierzyka, by uzyskać estetyczne wykończenie. I jeżeli nie chcemy, by szwy maszynowe były widoczne z zewnątrz, to ten szef należy zastąpić ręcznym. Na końcach rękawów wykonuję podobny zabieg, co w przypadku kołnierzyka. Marszczę krawędź, a następnie zamykam ją pod mankietem,
przyszytym najpierw z lewej, a potem z prawej strony. Po tym etapie możemy przystąpić do zszywania poszczególnych elementów w całość, zaczynając od połączenia rękawów z tułowiem. Historycznie koszule w XVI wieku były raczej zawiązywane w nadgarstkach i pod szyją za pomocą tasiemek czy sznurków. Ja pokażę trochę wygodniejsze rozwiązanie do samodzielnego zapinania koszuli za pomocą guzików. Oczywiście jest to rozwiązanie niepotwierdzone historycznie, ale bez problemu możemy je zastosować na przykład do koszuli na larp. Fastryguję cały obwód koła, by potem, ciągnąc za nitkę, zebrać cały obwód materiału do środka. Następnie fastryguję nowy obwód i ponownie ściągam, otrzymując kulkę z tkaniny. Zszywam otwarcie i mój guzik jest gotowy do przyszycia.
Otwór na guzik obszywam ręcznie, ściegiem dzierganym. Ale oczywiście można to zrobić na maszynie, jeżeli ma funkcję obszywania dziurek na guziki. W ten sam sposób robię zapięcia na obu mankietach oraz pod szyją i w ten sposób kończę szycie mojej koszuli. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do polubienia mojej strony na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia!